No to witamy w dniu trzecim. Przy poprzednim filmie się pomyliłem i tam był dzień drugi, oczywiście. No, wiadomo, nie może być zawsze za dobrze. Co dziś zrobione? Wyciągnąłem jedną wiązkę od silnika razem z fuseboxem. W ogóle ręce, szczególnie lewa, to mi po prostu odpada. Jeśli myślicie, że robota mechaniczna jest straszna, to ja jako człowiek SDS się tego nie boję, ale kciuka to już po prostu nie czuję od wyciskania tych wszystkich złączek. Zdjęte przewody zapłonowe, zdjęta przepustnica, żeby było łatwiej wyszarpać silnik, odpięta większość podciśnień. Jeszcze została mi jedna wiązka idąca do silnika, ale do niej będzie najprościej się dostać, jak wypruję deskę rozdzielczą. Co jeszcze? Wymontowałem już ECU, odkręciłem wydech, żeby było łatwiej silnik wyrwać, no bo silnik będzie trzeba niestety wyrwać razem ze skrzynią i z całym przodem, tak jak już mówiłem wcześniej. Co jeszcze zacząłem robić? Momencik, wezmę sobie światło, żebyście też coś widzieli. I ważna informacja. For all English speaking viewers, I will be adding subtitles. They won't be perfectly synced and they won't be perfectly translated, but please enjoy. No to tak, wnętrze. Już zacząłem powoli odkręcać boczki drzwi, no bo drzwi trzeba będzie wyjąć, więc no siłą rzeczy będzie się prościej dostać. No tu za wiele nie widać, co nie? Ale tak. Góra już jest w większości z przodu rozmontowana, jeśli chodzi o podsufitkę. Deska już jest luźna. Już wyjąłem schowki, złącze to OBD matizowe. Rozmontowałem klakson, cały tutaj pająk, obudowę, wszystko. Licznik na razie wisi, bo tam jest pociągnięta kontrolka od alarmu. Ale pewnie w ogóle tej kontrolki od alarmu będę się pozbywał, bo to jest stary alarm firmy Predator i on nie miał centralnego, nie miał nic, tylko i wyłącznie miał tutaj w słupkach dwie pikawki na lewą i prawą i korzystał z fabrycznych czujników, które są, żeby było śmiesznie, tylko w przednich drzwiach. Nie wiem, czy to jest kwestia rocznika 9.9, o co chodzi, bo to jest 9.9, to jest Koreaniec jeszcze i jest o tyle śmiesznie, że z przodu ma, a z tyłu no nie ma. I to jest ciekawe, bo na przykład mój bardzo dobry przyjaciel ma Life'a, też czerwonego i jego jest rocznik chyba 2000 albo 2001 i jeśli się nie mylę, no to Life jest chyba bardziej uboższą wersją. Mogę się mylić, aż tak się nie znam, nie jestem specem aż takim od tych aut. I on ma wszystkie 4, ja mam tylko 2. Też na przykład nie miałem kontrolki otwarcia drzwi, za to służyła kontrolka od alarmu. Posprzątałem w bagażniku, żeby zrobić znowu bajzel. Wiadomo. I tutaj na razie składuję elementy wnętrza, bo będę je zabierał do siebie do pracy, gdzie je będę powoli malował. I tak, co jeszcze doszło ze zniszczeń? No to tak, klakson, jak widać też trochę dostał, pogiął się. To jest w ogóle mój schowek, który znajduje się w miejscu, gdzie powinien być airbag pasażera. No ze zniszczeń, no w sierpniu zakładałem sobie kanapę dzieloną, bo jej nie miał. No i kanapa zielona już też jest pogięta. Super, super, bardzo mnie to cieszy. I jeszcze ze zniszczeń doszło i to niestety też po dzwonie. Będzie widać, o, no, także sobie słupek pękł. No ale dawcę mam przygotowanego już. Z dawcy też będę podzyskiwał wszystkie inne elementy, których mi jeszcze brakuje i których nie zdążyłem dokupić. Więc dawca poświęci swój silnik, poświęci cały wycięty przód. Prawdopodobnie całą wnękę koła zapasowego też poświęci, bo u mnie jest ona tak naprawiona na jakieś fragmenty podłogi. No wszystko to, co on miał jeszcze do roboty blacharskiej, to dawca będzie poświęcał.
bo dawca dla odmiany ma słabe progi, słabe zawieszenie, słabe hamulce i generalnie jego destynacją jest złomowanie, więc no niestety tak to wyszło. No i to tak, to tyle na dzisiaj. Jeszcze wam pokażę śmieszną ciekawostkę historyczną, bo jak robiłem w tym roku dziurę tu w podłodze za pasażerem z przodu, w ogóle on był blacharsko naprawiany strasznie, to nawet nie było naprawione pianką, tylko na przykład ten błotnik był cały wylepiony kitem, pociągnięty szpachlą, a po stłuczce, którą on miał kiedyś, to tak go wyprostowali, że całą wnękę koła zapasowego tutaj wyklepali młotem, żeby była pi razy oko prosta, pociągnęli na grubo szpachlą, zrobili taki ślad śliczny paluszkiem z kitu, żeby wyglądało, że jest dobrze. No bo wiadomo, u siebie rób jak u siebie, nie? A u obcego wiadomo. Tak, dobrze, że ja nie wyznaję takiej zasady i u obcego robię lepiej jak u siebie, bo mi płaci. No to w każdym razie ciekawostka jest taka, że pod podłogą znaleźliśmy. Nasi tu byli. To bardzo dobrze świadczy o poprzednim blacharzu, który go robił. I to też świadczy, dlaczego jemu tak się zaczęło gnić i musiał mieć progi wymieniane i inne pierdółki porobione. No to tak, no kończę na dzisiaj, bo zaraz się muszę zbierać do pracy. Dziś jest piątek i ja niestety od poniedziałku do soboty pracuję. No co, no plan na dalej, wyjęcie kierownicy, wyszarpanie deski zegarów, wyciągnięcie reszty instalacji elektrycznej, rozebranie wszystkich plastików z wnętrza, wyjęcie foteli. Fotele też będę gdzieś tam zabierał pewnie do siebie do pracy. Na razie je zgruzuję u siebie w pracy w kotłowni. Będą czekać, w międzyczasie się je wypierze porządnie, bo kanapę tak jak pozyskałem ze złomu, tak ją tylko odkurzyłem, wsadziłem. Nie śmierdzi, ale wyprać nie zaszkodzi. Podsufitkę będzie rwana w całości i na podsufitkę pójdzie czarny welur, bo plan jest wstępnie taki, że całe wnętrze w nim chcę robić na czarno. Ktoś może to uznać za hehe, nieoryginalny wiejski tuning, ale ja nie wiem, lubię takie wnętrza, które są czarne jak tyłek szatana i nie jest to ten modny obecnie piano black, który po prostu rysuje się, brudzi, syfi i jest obrzydliwy. No, także jak to mawiają Amerykanie, zostań stuningowany i widzimy się w następnych odcinkach u Pawła na kanale.